Mam dziś dla Ciebie zdanie, które nie wszystkim się spodoba. Umiejętność nagrywania filmów, obsługi aplikacji i pewnego mówienia do kamery nie oznacza jeszcze, że ktoś wie, jak należy żyć, pracować, prowadzić firmę albo podejmować trudne decyzje. To, że ktoś umie dobrze trzymać iPhone'a w ręce, nie oznacza automatycznie, że potrafi udźwignąć odpowiedzialność za innych ludzi. Jednocześnie, to, że ktoś przepracował 20 albo 30 lat, również nie oznacza, że rynek powinien mu za samo to płacić. Jednych może to zdenerwować, drugich zaboleć. Ale właśnie o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Bo internet pomiesza nam 3 rzeczy: widoczność, wiedzę i wartość. Ale to nie jest to samo. Można być bardzo widocznym i nie mieć wiele do powiedzenia. Można posiadać ogromną wiedzę teoretyczną i nigdy nie zastosować jej w sytuacji, w której stawką były pieniądze, praca, bezpieczeństwo albo przyszłość innych ludzi. Można również mieć wielkie doświadczenie, ale nie umieć go nazwać, pokazać i zamienić w wartość dla rynku. I wtedy dochodzi do absurdalnej sytuacji. Człowiek, który przez 20 lat rozwiązywał prawdziwe problemy, zaczyna czuć się mniej wartościowy od osoby, która od 2 lat nagrywa pewnym głosem filmy o sukcesie. Dlaczego? Bo tamta osoba wygląda na pewną siebie, zna algorytmy, potrafi zrobić szybki montaż, wie jak przyciągnąć uwagę. A doświadczony człowiek często siedzi po drugiej stronie ekranu i myśli: może rzeczywiście zostałem w tyle? Może moje umiejętności już się nie liczą? Może skoro nie rozumiem wszystkich nowych aplikacji, to nie mam już nic wartościowego do zaoferowania? Nie! Nie myl obsługi narzędzia z kompetencją. Nie myl pewności wypowiedzi z prawdą. Nie myl popularności z odpowiedzialnością. Nie mam problemu z młodymi ludźmi. Mam problem z bezczelną pewnością siebie, która nie została jeszcze sprawdzona przez życie. Mam problem z radami udzielanymi przez ludzi, którzy nigdy nie zatrudniali pracownika, ale uczą zarządzania zespołem. Nigdy nie prowadzili firmy, ale mówią przedsiębiorcom, jak skalować biznes. Nigdy nie musieli powiedzieć rodzinie, że zabrakło pieniędzy, ale pouczają innych o odwadze finansowej. Nigdy nie byli odpowiedzialni za termin, budżet, klienta i zespół, ale tłumaczą, że wszystko jest tylko kwestią nastawienia. Nie! Nie wszystko jest kwestią nastawienia. Czasami problemem jest brak kompetencji. Czasami brak danych. Czasami zła decyzja. Czasami źle policzone ryzyko. A czasami po prostu człowiek gada o rzeczach, których nigdy naprawdę nie robił. Teoria jest potrzebna. Wykształcenie jest potrzebne. Nowe technologie są potrzebne. Sam z nich korzystam i uważam, że ludzie doświadczeni powinni nauczyć się używać nowych narzędzi. Ale teoria bez praktyki może stworzyć człowieka, który potrafi bardzo dobrze wyjaśnić, co ktoś inny powinien zrobić, ale praktyka pokazuje, co dzieje się później. Co się stanie, gdy plan nie zadziała? Co zrobisz, gdy klient zmieni zdanie? Jak zareagujesz, kiedy pracownik odejdzie w najgorszym momencie? Jaką decyzję podejmiesz, gdy każda dostępna opcja będzie miała swoją cenę? Tego nie uczysz się wyłącznie z książek. Tego nie daje jeden kurs. Tego nie daje telefon, mikrofon, ani nawet 100 000 obserwujących. To daje odpowiedzialność, konsekwencje, błędy, których nie można było skasować jednym kliknięciem, rozmowy, których nie dało się przewinąć i decyzje, za które trzeba było później zapłacić. Dlatego chcę powiedzieć coś szczególnie osobom, które mają za sobą lata pracy.
prowadzenie ludzi, rozwiązywanie problemów i branie odpowiedzialności. Nie jesteś mniej wartościowy tylko dlatego, że ktoś szybciej obsługuje nowe narzędzia. Możliwe, że on wie, gdzie kliknąć, ale ty być może wiesz, co zrobić, kiedy samo klikanie przestaje wystarczać. Wiesz, jak rozpoznać problem, zanim przerodzi się w kryzys. Wiesz, z kim warto współpracować. Wiesz, jakie obietnice są nierealne. Wiesz, kiedy klient mówi, muszę się zastanowić, ale naprawdę chcę powiedzieć, nie ufam tej ofercie. Wiesz, ile kosztuje zła decyzja. To jest wartość. Tylko jest jeden problem. Rynek nie zapłaci ci za tę wartość, dopóki jej jasno nie nazwiesz. Samo doświadczenie nie wystarczy. Nie wystarczy powiedzieć, pracuję od 25 lat. Klient nie płaci za liczbę lat. Pracodawca nie płaci za sam staż. Rynek pyta, co potrafisz dzięki temu zrobić? Jaki problem rozwiążesz? Jakiego błędu pomożesz uniknąć? Co dzięki tobie wydarzy się szybciej, lepiej albo bezpieczniej? I tutaj wielu doświadczonych ludzi przegrywa nie dlatego, że są słabsi. Przegrywają, ponieważ są źle opisani. W ich życiorysie są stanowiska, daty i obowiązki. Ale nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Jaką wartość potrafię dziś dostarczyć drugiemu człowiekowi albo firmie? Nie wystarczy więc oburzać się na młodych twórców. Nie wystarczy powiedzieć, że kiedyś ludzie ciężej pracowali. Nie wystarczy wspominać, ile razy ratowały sytuację. Musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Musisz przetłumaczyć doświadczenie na język dzisiejszego rynku. Nie udawać 20-latka. Nie tańczyć pod algorytm. Nie kopiować czegoś w stylu. Ale nauczyć się mówić jasno. Znam ten problem. Widziałem już jego konsekwencje. Wiem, gdzie ludzie najczęściej popełniają błąd. Potrafię przeprowadzić się przez tę sytuację szybciej i bezpieczniej. To jest przewaga praktyka. Nie wie wszystko. Nie musi krzyczeć najgłośniej. Ale wie, gdzie teoria spotyka się z rzeczywistością. I wie, że każda rada powinna przejść jeden prosty test. Czy sam poniósłbyś konsekwencje tej rady? Jeżeli nie, to być może nie jest to rada. Być może jest to tylko atrakcyjnie opakowana opinia. Dlatego następnym razem, kiedy ktoś w internecie powie ci, jak ma żyć, pracować albo prowadzić firmę, nie pytaj tylko, ilu ma obserwujących. Zapytaj, co zrobił w prawdziwym świecie? Za co był odpowiedzialny? Jaką cenę zapłacił za swoje błędy? Komu realnie pomógł? I czy potrafi pokazać coś więcej niż pewność wypowiedzi? A kiedy zaczniesz wątpić we własną wartość, nie porównuj swojej umiejętności obsługi aplikacji z czyjąś umiejętnością budowania zasięgu. Zadaj sobie inne pytanie. Jaki problem potrafię rozwiązać dzięki temu, czego nauczyło mnie życie i praca? To pytanie jest ważniejsze niż wiek. Ważniejsze niż liczba obserwujących. I często ważniejsze niż kolejny certyfikat. Przygotowałem bezpłatny materiał. 5 pytań, które pokażą, że nie zaczynasz od zera. Pomoże Ci uporządkować to, co już wiesz, nazwać swoje zasoby i wybrać pierwszy konkretny ruch. Link znajdziesz jako pierwszy link na moim profilu. Nie zaczynasz od zera, ale nikt nie nazwie Twojej wartości za Ciebie.